Bardzo dużo grałem, siedziałem też nocami, kiedy kończyłem 4-5 rano grać, ona wtedy w kiosku pracowała. To też wyobraźcie sobie, że o godzinie 4, jak już kończyłem zmianę swoją przy komputerze, to potrafiłem z nią jechać do tego kiosku, rozkładać gazety. No i wracałem, później kimałem i znowu trening od 17-18 i tak przez rok też życie moje się toczyło cały czas. Witajcie w kolejnym odcinku BetClick Podcast, ale odcinku wyjątkowym, bo pierwszym o e-sporcie, a to za sprawą wyjątkowego gościa, którym jest Jarosław Pasza-Bajceps-Jarząbkowski. Witam serdecznie, dzień dobry, miło mi tu, jestem zaszczycony. Zastanawiałem się, jak ciebie opisać, bo nie do końca teraz jestem w stanie twoją tą rolę sprecyzować, bo ty byłeś graczem, byłeś mistrzem świata, jesteś legendą e-sportu, jesteś ambasadorem BetClicka, ale jak ty byś siebie teraz klasyfikował, taką, jakbyś miał jednym słowem opisać swoją aktualną rolę? Wiesz co, jakiś czas temu napisałem, co te afery były takie z tymi Pandorami i innymi rzeczami i tam było influencer, youtuber, to napisałem, żeby nazywali mnie mistrzem świata w Counter-Strike'a. No i tak mnie możesz nazywać. A ty siebie traktujesz jako byłego gracza, czy wciąż gdzieś masz tam z tyłu głowy, że jesteś aktualnym graczem CS-a? Nie, już nie jestem graczem, nie ma szans. Grać non-stop teraz to w ogóle, wiesz, priorytety zupełnie są inne. Ale pogadamy o tym w dalszej części też, bo dużo ludzi mnie pyta, czy nie chciałbym zostać coachem, jeszcze pograć trochę profesjonalnie, ale gdzieś tam z tyłu cały czas głowy mam, że w pewnym momencie, jak będzie jakiś turniej i wszyscy gracze będą zajęci, nikt nie będzie wolny, będą problemy wizowe z biletami, napisze ktoś, papito, potrzebujemy cię, to jest ten czas i chciałbym przysiąść jeszcze raz, pograć troszeczkę, jechać na ten turniej i przeżyć te emocje jeszcze raz. Ale jesteś gdzieś na liście rezerwowej jakiejś drużyny? Nie, ale zbieram się, nawet o tym wczoraj myślałem, żeby takiego tweeta dać, żeby poinformować drużyny, że w razie coś gdzieś tam z tyłu jestem, żeby mogli do mnie napisać, taka możliwość jest. Mam na to czas, żeby pograć, ale na pewno nie 10-12 godzin, jak teraźniejsze drużyny po tyle godzin trenują, więc na to tyle czasu nie wygospodaruję niestety. I widzisz rzeczywiście jakąś szansę, że ktoś się odezwie, bo w tym sensie właśnie nie masz czasu na to, żeby tyle grać, a te drużyny tyle wymagają. Oczywiście nie tyle, co za waszych czasów, że grało się kilkanaście godzin, bo to trochę się sprofesjonalizowało, no ale wciąż jakby trzeba trochę czasu poświęcić na trening. Tak, bardziej liczę na taki moment, gdzie 3 czy 4 dni przed turniejem do mnie napiszą po prostu, że jest już, wiesz, zielona karta, papito, wjeżdżaj i pomagaj i gramy turniej, tak, bo jestem w stanie przez miesiąc, przez 2 miesiące te 8-10 godzin grać, no ale na dłuższą metę, żeby pół roku, rok czasu, no to niestety... Rozwód i to szybki w Watykanie. Szybko by poszło. Dzisiaj spotykamy się głównie za sprawą wideo, które o tobie powstało, właśnie tutaj stworzone przez BetClick Studios. Trochę takiego wideo dokumentalnego, podsumowującego twoją karierę, ale też wracającego do starych czasów, do wspomnień związanych z twoją żoną Kingą, do wspomnień szkolnych za sprawą twojego przyjaciela Tomka. Jak ty czujesz się, kiedy te filmy o tobie nagrywają? Co tobie to daje? To jesteś taki sentymentalny wtedy w tym? Wiesz co, szczególnie ten ostatni film, jak nagrywaliśmy, to było coś innego, bo też lubię, jak moja Kinga tam gdzieś występuje w tych wywiadach i coś od siebie mówi, jakieś ciekawostki. Tak naprawdę rzadko się pojawia. W kilku programach byliśmy, coś tam powiedziała, gdzieś tam się pojawiała, no ale zawsze jest ciekawie dla odbiorcy, jak żona byłego gracza, nie teraźniejszego. Może coś od siebie powiedzieć, jak to było być żoną właśnie aktywnego playera, który non-stop podróżował, sama w domu, więc są ciekawe tematy. Myślę, że powinniśmy tutaj też ją któregoś razu przyprowadzić, żeby ona z twojej strony mogła wypowiedzieć się, bo w tych wszystkich wywiadach, w tych wszystkich materiałach, które nagrywamy, to jest mało miejsca dla niej często i ona to jest temat rzeka, jak mogła wypowiedzieć się, co ona przeżywa, jak to jest właśnie być tą żoną tego gamera. Czy faktycznie tyle gra w tej swojej norze gamingowej, czy wychodzi do ludzi, jaki on jest, ona ma bardzo dużo do powiedzenia. Więc ten Tomek też, mój przyjaciel, z drugiej strony też jest tak. On widzi mnie od podstawówki, z 9 lat w ławce z nim siedziałem, więc on też od samego początku widział, jak ja rozrysowywałem sobie jakieś tam mapki Dust 2 na kartce podczas lekcji szkolnych. To była pasja, to była miłość, a w pewnym stopniu uzależnienie od Counter-Strike'a i od gier. Też właśnie w tym wideo się śmiał, że już mu tam bicepsa pokazywałeś w czasach szkolnych i wydaje się, czy jest tak, jak obecnie to gdzieś tam tak wygląda. Było. Do tego tematu na pewno będę chciał przejść, bo wiem, że Kinga bardzo ważną rolę w tej twojej karierze odegrała, nie tylko w życiu prywatnym, ale też właśnie w tym, że jesteś tu, gdzie jesteś teraz. Najpierw chciałbym się skupić na tej właśnie twojej karierze, bo ja szczerze mówiąc nie przypominam sobie sytuacji, w której ty usiadłeś przed kamerą, powiedziałeś, słuchajcie, to jest koniec mojej kariery. Czy ty miałeś taki moment, w którym faktycznie ogłosiłeś to, słuchajcie, już nie będę grał profesjonalnie, odwieszam myszkę na kołek? Nie było nigdy czegoś takiego, to było po prostu jakieś naturalne, takie... W ogóle nie chciałem tego nigdy robić, powiem ci. Ja nie chciałem z tym się pogodzić, że ja w ogóle skończę grać. Ja chciałem być jednym z tych gości, którzy będą wyznaczać jakby w którym wieku, jakim rocznikiem jesteś.
że chcesz wyznaczyć trendy, w jakim wieku tak naprawdę możesz grać na profesjonalnym poziomie, do którego wieku możesz to ciągnąć. Tak? No niestety, nie poszło mi. Myślałem, że będzie Neo, Taz takimi gośćmi, ale został Snax jeszcze. To jest gość, który właśnie zawsze powtarzałem, że ma ogromny talent do gier i on może pociągnąć to bardzo długo, ponad 40. No i ja chciałem być tym gościem właśnie, co będzie grał tak długo i wyznaczy taką granicę górną, do kiedy może gracz komputerowy na najwyższym poziomie. Tak? Więc jak są bramkarze tak, w piłce nożnej, no to oni zazwyczaj są najstarszymi zawodnikami, kiedy kończą karierę i chciałem to wprowadzić do e-sportu, no ale niestety nie udało mi się. To musielibyście konkurować z graczami World of Tanks, bo tam na tych profesjonalnych turniejach zdarzało się, że gość 60-letni grał, więc to wiadomo inny rodzaj gry, ale no, byli tacy faktycznie, że oni byli profesjonalistami. Tak, no w Counter-Strike to troszkę inno jest, wiadomo, tam refleks jest, cały czas główka musi pracować, przez sekundę nie możesz się po prostu rozkojarzyć, cały czas skupiony jesteś i właśnie chciałem z tym powalczyć, jakieś tam dalej pracować mentalnie sobie i tak dalej, ale gdzieś tam się, można powiedzieć, noga podwinęła po drodze, gdzieś tam się rozeszliśmy w tych starych czasach, no i nawet nie starałem się szukać nowej drużyny. Jakieś tam Tier 2-3 się drużyny odzywały, ale nigdy się nie odezwała drużyna z Tier 1. A z czego to wynika twoim zdaniem, że nie miałeś tych ofert właśnie z tych najlepszych drużyn? Wiesz co, ja może byłem, nie wiem, zwariowanym jakimś takim graczem trochę. Gdzieś tam może taka opinia była gościa, że po prostu gra, po prostu jest skupiony na jakimś, tylko na aimie, na doświadczeniu, ale nie chce się dalej rozwijać. Bo tak naprawdę ja nigdy nie oglądałem żadnych demek, ja po prostu grałem, żyłem turniejem, jechałem na turniej, robiłem robotę, słuchałem się trenera, razem analizowaliśmy, graliśmy. Ja dopiero pod koniec kariery zobaczyłem, że ile człowiekowi może dać oglądanie demek innych jakby zawodników. W pewnym momencie, jak jesteś top graczem na świecie i zajmujesz bardzo wysokie lokaty na turniejach i jesteś, nie wiem, na 17 miejscu, na 3 miejscu na świecie i na 14 MVP kilku turniejów Majora, to gdzieś tam powiem ci w głowie, a po co ja mam oglądać graczy innych? Po co? To mnie nie rozwinie w ogóle. To oni powinni mnie oglądać, tak? Ja tu jestem najlepszy, ja tu rozdaję karty. Gdzieś to mnie gdzieś tam zgubiło, że nie potrafiłem się dalej rozwinąć, a wiem, że potencjał jeszcze miałem. A to nie było takiego nacisku ze strony Kubena, który w tym późniejszym etapie Virtus Pro był waszym trenerem? On nie miał takiego wpływu na was przez to, że graliście kiedyś w jednym zespole? Kuben każdemu mówił, chłopaki, weźcie sobie, obejrzyjcie demko, to bardzo dużo daje. Weźcie, patrzę sobie snajpera, zobacz. Wiem, wiesz, on zawsze nie chciał mnie urazić też, tak, żadnego zawodnika, dawał tam z boku takie sygnały, warto obejrzeć sobie, tak. My oglądaliśmy bardzo często nasze powtórki, nasze mecze, tak, mecze przeciwników, analizowaliśmy, ale ciągle chciał nam wpoić to, żebyśmy oglądali po prostu demka jakby zawodników z naszych pozycji, które my po prostu gramy na danej mapie, tak. No i ja gdzieś, jak miałbym ocenić siebie gdzieś w skali tego podejścia, no to bym dał sobie 1/10, tak. Potrafiłem oglądać swoje powtórki, swoje jakby dema, swoje jakby highlightsy ze Snaxem w pokoju, zawsze się nakręcaliśmy, szczególnie Snax, on bardzo lubił, jak siedzieliśmy w pokoju sobie dzień przed turniejem i odpalał swoje highlightsy, oglądaliśmy razem. No to zawsze do dzisiaj mamy fajne wspomnienia, że oglądamy swoje rzeczy i się na to nakręcamy, tak? A z drugiej strony jeszcze a propos coachów, chcesz pogadać trochę trenerów, jakie mam podejście do tego? Ale mówisz o trenerach personalnych? Nie, trenera CS-u drużyn. Okay. No bo w sumie jak patrzeć na tych twoich byłych kolegów, no to masz trzy przykłady, które faktycznie poszły w tę stronę i ja się też nad tym zastanawiałem, czy to nie byłby kierunek trochę dla ciebie, ale z drugiej strony jak cię znam, ty jesteś właśnie zbyt, tak jak mówisz, zwariowany w tym i ciężko by ci tak skrupulatnie nad tym chyba pracować, żeby jakąś drużynę poprowadzić. Tak, no przede wszystkim zacznijmy, najważniejszy dla mnie aspekt tego to jest czas. Ja podróżując, grając w Counter-Strike'a, no nie wiem, 20 lat, profesjonalnie bardzo dużo wyjeżdżaliśmy, nie wiem, 300 czy tam 400 tysięcy mil rocznie potrafiliśmy zrobić w najlepszych latach, no to jest bardzo dużo. Z jedną kobietą jestem całe życie praktycznie, obciążona psychicznie była zawsze, była sama. Moje pierwsze dziecko jak urodziła, Kinga, no to powiem ci, że przez pierwsze 3 miesiące widziałem dziecko może 7 dni. Wracałem przepakować walizki i zobaczyłem, wiesz, z każdym dniem jak wracałem, z każdej podróży, no to dziecko się zmieniało, to jakby nie moje dziecko było. No to jest, do dzisiaj czuję to, że te więzi takie zawięzione mam lepsze z drugą córką. Takie ona jest inaczej ułożona jakby ze mną już, bo w domu byłem, niż ta pierwsze dziecko, bo one były same, po prostu wyjeżdżałem, no i Kinga to akceptowała, to był po prostu mój sposób na życie, mój zawód, tak? Ona wiedziała, że to kochamy to robić. No i przede wszystkim czas, no właśnie pytają mnie często, kiedy mam transmisję na Twitchu, Papito, chciałbyś może na coacha i spróbuj i tak dalej. No ja mówię, no słuchajcie, to jest takie poświęcenie, musisz 10-12 godzin dziennie grać. Ja przez ostatnie 15 lat wyjeżdżałem, grałem. Co ty myślisz, że znowu chcę zostawiać rodzinę i po prostu sobie latać po świecie? Co miałem zobaczyć, to zobaczyłem. Co wygrałem, to miałem wygrać. Są mądrzejsze głowy ode mnie, nie ma co się oszukiwać do tej roboty. Ja nie jestem aż tak cierpliwy, ja jestem też tam gdzieś gościem nerwowym, narwanym, więc tych efektów oczekiwałbym od razu od drużyny. Nie jestem jestem bezlitosny, jak ktoś popełnia też jakieś tam błędy karygodne, jak ktoś się nie przykłada, to po prostu
to bym od razu wyrzucał z drużyny i nie lubię, jak komuś nie zależy na czymś. No i przede wszystkim to te rozłąki. Ja starczy, ja już rodzinę stawiałem, mówię, w ciągu 15-letniej kariery bardzo dużo, na bardzo długo, więc nie chcę tego robić jeszcze raz tego błędu, bo to może prowadzić. No, te relacje w końcu się zepsują. No ile kobieta może być sama w domu, tak? Bardzo długo. Wytrzymała i tak już szanuję, dziękuję bardzo, więc nie dla mnie to już jest, niestety. Mhm. Tym bardziej, tak jak mówisz, no z Kingą jesteś tyle lat, to nie było tak, że ona faktycznie przez kilka lat musiała się z tym użerać, tylko to było no bardzo, bardzo długie, no bo Tak. znacie się od dzieciaka i jakby od dzieciaka jesteście ze sobą. Ale właśnie ta sytuacja, to, że jakby teraz jesteś w domu, masz takie życie jak masz, to było też trochę zaplanowane i dlatego nie próbowałeś nawet sam do tych teamów najlepszych się odzywać, żeby tej kariery nie kontynuować, żeby już poświęcić się rodzinie? Wiesz co, myślę, że gdyby sytuacja mnie zmusiła do tego, że muszę grać dalej, poświęcać się i kombinować szukanie drużyny za wszelką cenę, to myślę, że dalej bym grał. A że moja kariera potoczyła się tak, że dbałem zawsze miałem bardzo dobry kontakt z fanami, zawsze starałem się dbać o socjale, zawsze dobrze żyłem z partnerami, zawsze dookoła robiłem jakiś szum wokół siebie pozytywny. Ten PR zawsze miałem bardzo dobry, żadnych tam czerwonych, czarnych kresek, więc bardzo dużo firm chciało ze mną współpracować. No i jak poczułem, że najpierw siedzę 2, 3, 4 miesiące, pół roku w domu i zaczynam robić te rzeczy, o których marzyłem, będąc graczem, na to nie miałem czasu, no to odpłynąłem. Tak zacząłem kochać życie jeszcze raz. Ja swojego kraju nie znałem, Polski nie znałem, przez to, że tyle wyjeżdżaliśmy, więc na nowo odkrywałem, jaki mój kraj jest piękny. Przyjechałem wzdłuż i wszerz na rowerze nasz kraj, po góry, po Mazury, po morze, Bałtyk, naprawdę bardzo dużo zwiedziłem w Polsce, no i to jest szok dla mnie. Tak? Ja nie chcę nigdzie za granicę wyjeżdżać, wolę siedzieć w Polsce na przykład i zwiedzać nasze rejony, tak? Kiedy nie miałem czasu. No i to właśnie to mnie bardzo mocno pochłonęło, kiedy był ten czas szukania drużyny i nagle zaczęły odzywać się do mnie jakby potencjalni partnerzy, no to spróbowałem, wszedłem w to, no i nagle tego się pojawiło dwóch, trzech bardzo fajnych partnerów, no i powiedziałem, że to jest to, co kocham po karierze. I życzę każdemu, żeby każdy jakby doświadczył tego samego, tak? Bo wiadomo, gracz kończy grać i ma problem często, tak? Bo jest gdzieś tam zapomniany. A ja cały czas gdzieś tam sobie po kroczek skrobię i tak dalej. Jestem cały czas w tym świecie sportowym, więc to jest piękne i każdemu graczowi po zakończeniu kariery tego życzę. Ale ty widzisz w tym więcej przypadku, czy takiego wypracowania tej sytuacji? Bo jak obejrzymy sobie jakieś materiały z tobą, czy jak ja cię pamiętam sprzed kilkunastu lat, gdzie udzielałeś wywiadów, to ty nie byłeś osobą taką jak teraz. Przed tą kamerą byłeś bardziej skromny, cichy i tak dalej. I pytanie, czy to było przez to, że kamera cię stresowała, czy ty po prostu dopiero to wypracowywałeś na przestrzeni lat, grając profesjonalnie, jeżdżąc po tych turniejach? Myślę, że bardzo otworzył mnie wyjazdy, podróże, bardzo mnie otworzyły dziś na świat. Myślę, że kultura tych innych państw, poznawanie nowych ludzi, rozmowa po angielsku, mimo że ten angielski mój jest nadal na bardzo słabym poziomie, to przełamywanie tych barier, nie wstydzenia się gdzieś tam tego wszystkiego. Myślę, że to bardzo, bardzo mi pomogło. Też pasmo sukcesów, jakie osiągaliśmy, tak? Też pasma moje jakby indywidualne, te MVP turniejów, Majora, wyjeżdżanie, kiedy na scenę wychodziłem, publiczność, wrzawa, to gdzieś mnie tam niosło, Jarek Pasza, runda nasza, Bajcew Solo, Sypiu Papito, to wszystko tak nakręciło mnie i tak dalej, że tak pewnym siebie stałem się z miesiąca na miesiąc, że tą drogą poszedłem. Ja nie byłem pewny swojej kariery w ogóle, stary. Ja w ogóle do dziś śmieję się, że jakby mi ktoś kiedyś powiedział, że ja zostanę profesjonalnym graczem, będę grał w gry komputerowe, ja bym w to nie uwierzył. Mówię, chłopie, o czym ty do mnie mówisz? Wtedy też inne czasy były. No wiadomo, że wtedy jak nawet grałeś w tego CS-a bardzo długo, to nikt nie marzył o tym, co wy później dostaliście, jaką szansę też dostaliście i trochę od CS-a jako takiego, jako gry, ale i od Virtus.pro, bo nie ma co się oszukiwać, że ta wasza przygoda z Virtusami dała wam też takie poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o te finanse, a bez tych finansów wiadomo, że ta przyszłość potoczyłaby się inaczej. Tak, no te finanse w latach, kiedy my graliśmy, to było bardzo ciężko, no bo byłeś w stanie dostawać pensję 2 miesiące, a później 6, 7, 8 miesięcy mogłeś tej pensji nie dostawać, tak? No a nic innego w życiu nie robiłeś, tylko chciałeś skupić na tym graniu, to szło wszystko do przodu. Widziałeś, że zagraniczne jakby organizacje grają, są te turnieje, więc szukaliśmy i w końcu przychodzi stabilność, przychodzi Virtus.pro, no i podpisujemy profesjonalny kontrakt na 15 000 euro miesięcznie, na roczna umowa. Mówiło się nawet o 25 000 euro tak, miesięcznie. Wiesz to, co ja będę oszukiwał, dostawaliśmy 15 000 euro miesięcznie, nasza największa wypłata była, więc to były bardzo dobre pieniądze. 2014 rok. Kiedy wygraliście Majora? Kiedy wygraliśmy Majora przez 3 lata, tak? To było bardzo dobre źródło dochodów. Do tego wygrane z turniejów, jakieś tam naklejki, wiadomo, teraz stickery z Majorów, a w porównaniu do wcześniejszych lat, a teraz to jest przepaść po prostu, jakie są zarobki. Więc życie counter-strike'owe było bardzo dobre przez pewien czas. No ale w pewnym momencie każdy gracz z tyłu głowy wie, że to się skończy,
że to się skończy. No i dlatego trzeba dbać o tą drugą stronę, swoją PR-ową, marketingową, bo to jest bardzo ważne. Nawet gracze sobie chyba teraz, nie wiem, na przestrzeni 2-3 lat zaczęli chyba sobie zdawać tak sprawę, że to jest tak ważne. Organizacje też muszą pomagać tym graczom gdzieś tam wypływać na szersze wody, ich pchać, wręcz zmuszać, żeby dbali o tą stronę, no bo to kończysz i nie macie, no znikasz po prostu, tak? Bardzo dużo moich znajomych graczy, z którymi ja grałem na tym samym poziomie, nawet lepsi ode mnie gracze, po prostu gdzieś tam obudzili się w ciemi, w takiej głębi i z niczym no i ciężko później wrócić do normalnego funkcjonowania w życiu, tak? Trochę widać to po białym, bo no jakby to jest osoba, która nigdy nie dbała o ten swój PR, nigdzie nie występowała w wywiadach, jakby raczej po prostu skupiała się na grze, a teraz ani nie ma drużyny profesjonalnej na takim wysokim poziomie, ani nie ma tego zaplecza pod kątem fanów, których może w cudzysłowie sprzedać jakiemuś sponsorowi w formie świadczenia. Tak, Paweł to jest gracz, człowiek, którego bardzo szanuję, bo jemu co przyjdzie na język, to on ci to powie. On po prostu w Virtus.pro, kiedy podpisywaliśmy umowę, kontrakt, siedział szefostwo, cały zarząd, jako my drużyna. On po prostu powiedział na starcie, że on nie będzie udzielał wywiadów, on nie będzie uczestniczył w życiu marketingowym drużyny. Jemu mogą odjąć z pensji. On się nie chce tym przejmować, on tego po prostu nie lubi, on tego robić nie będzie. No i to organizacja uszanowała, jak to z HLTV podchodził, albo jakiś dziennikarze po turniejach, czy mogą z tobą wywiad przeprowadzić, to ja dziękuję, ja wywiadów nie przeprowadzam, a przecież wiesz, oczy szok, nie? Proszę iść do menadżera, porozmawiajcie, no i tak to wyglądało, więc Paweł jest zupełnie jakby, ma swój świat, w którym sobie żyje, bardzo kocha gry, bardzo kocha nie tylko Counter-Strike, ale inne gry, no i teraz ryby łowi bardzo dużo, widać, że to gdzieś go chilluje, wkręcił się niesamowicie, to go w ogóle Michów wkręcił w łowienie ryb. Jadąc właśnie do Kopenhagi na rowerze, spotkałem się z Michem w Bydgoszczy, no i tam pogadaliśmy sobie trochę o Pawle właśnie, o czasach, gdzie tam z nami troszeczkę grał w drużynie, więc mówię, Paweł jest gościem bardzo szczerym, co mu na język przyniesie, to ci to powie, bardzo kocha gry, czy jak czegoś nie chce robić, no to nie zmusisz go, nie ma szans. Ale ta sytuacja z białym pokazuje też, że ta wasza przygoda z Virtus.pro i te największe sukcesy, które osiągaliście, pozwoliła wam chyba zabezpieczyć tą przyszłość, że to nie jest tak, że wy na 5 lat mieliście pieniądze po tej karierze, tylko faktycznie tam zarobiliście na tyle, że przez długie lata możecie nie pracować. Wiesz, no można te pieniądze przez miesiąc, przez 2, przez tydzień roztrwonić, wiadomo. Chyba nie z charakterem białego, bo on raczej mi się kojarzy z osobą właśnie spokojną, nie tam imprezującą, wydającą na... Każdy z nas zachłysnął się w pewnym momencie gdzieś tam kasą. Ciuchy, buty, jakieś samochody, wyjazdy, ekskluzywne hotele. Z jednej strony fajne to jest. Też miałem gdzieś taką na początku, później troszeczkę, taką misję, ale dzięki temu ja już nie potrzebuję hoteli 4-5 gwiazdkowych na wakacje, bo mi to zbrzydło. Ja teraz potrzebuję wyjechać sobie gdzieś do lasu, na wieś, do jakiegoś siedliska, posiedzieć. Ja poczułem tego. Ja już nie potrzebuję iść do sklepu, do Witkaca, sobie kupować butów nie wiadomo jakich najdroższych, bo już to kupiłem, już tego nie potrzebuję. Nie potrzebuję kupować jakichś markowych ciuchów, bo to miałem. Ja już z tego wyrosłem i to uważam, że każdy musi przez to przejść. Jak kto przez to nie przechodzi, to jest bardzo mądrym człowiekiem i tego mu zazdroszczę, że ja taki nie byłem i wydałem po prostu na szmaty pieniądze, które powinienem zainwestować albo kupić sobie coś innego, tak? No bo to po prostu jest ciuch, nic więcej. No tak, ale jeśli masz, wiesz, pensję na poziomie tam kilkuset złotych, jak miałeś wcześniej, a później dostajesz oczywiście po kilku latach pensję na poziomie kilkunastu tysięcy euro, no to zawsze chyba się znajdzie taki moment, że musisz w coś te pieniądze wsadzić. I wiadomo, jeden będzie rozsądniejszy, zainwestuje te pieniądze, Neo głośno o swoich inwestycjach mówił i na przykład w różne firmy te pieniądze zainwestował, wiadomo, w nieruchomości, a inny po prostu pójdzie i faktycznie te pieniądze wyda. Tak, no każdy wiadomo, kupił sobie, wiesz, jakieś tam lokum swoje, żeby miał bezpieczną taką przystań. Jeden kupił trzy nieruchomości, jeden w coś zainwestował kasę jeszcze, jeden się bawił po prostu życiem i tak to wygląda. Ja stwierdziłem, kiedy wojna zaczęła się na Ukrainie, też oszczędzałem pieniądze, że masz te pieniądze i tych pieniędzy możesz zaraz nie mieć, masz te dobro materialne, zaraz możesz tego nie mieć, więc postawiłem na życie, korzystam z życia jak mogę, a co przyniesie przyszłość, to nie wiem. Mhm. A jak patrzysz właśnie na to, jak potoczyła się przyszłość twoich byłych kolegów, czyli Kubena, Neo i Taza, których mam głównie na myśli, to żałujesz właśnie trochę, że tak szybko u ciebie się to skończyło? Nie, w ogóle tego nie żałuję. 2017 rok to była bodajże połowa tego roku albo końcówka. To po prostu była decyzja od kogoś. Ja nawet mówię, nie podjąłem decyzji, że jak kończę karierę. To po prostu gdzieś się rozmyło, rozeszło. No i ja zacząłem żyć. Ja zacząłem żyć rodzinie, ja zobaczyłem, co to być tatą, co to być mężem, co to być kolegą. Ja mówię, zacząłem zwiedzać, jeździć, korzystać z życia, to co uwielbiałem. Sporty wszelakie, mogłem spróbować jeździć, góry, morze. No to jest, no mówię, no to jest przepiękne, tak? Móc korzystać, mieć dalej na to finanse, gdzieś tam spokojną głowę, że jednak ta kariera nie została zmarnowana, tylko coś osiągnąłeś, zapisałeś się na kartach historii e-sportu.
Nie tylko ludzie mnie znają jakby tylko z samej gry Counter-Strike, ale i na całym świecie, więc to jest coś pięknego, tak? Że możesz poznawać, jeździć i mówię, no nie chciałbym do profesjonalnego grania wrócić, nie chciałbym być nawet coachem, bo to jest olbrzymie poświęcenie, to są też nerwy, ja się w życiu nadenerwowałem już, nie jeden z nas, to jest stres cały czas, ile można to znosić, tak? No wiadomo, no 15 lat ma się stresować, starczy tego, no, trzeba pokorzystać, trochę się cieszyć z tego, być w domu, obok najbliższych, no bo też życie jest jedno. Przez ile znowu masz 10 lat być coachem? Jakbyś wiesz, jesteś w domu na miejscu, spoko cały czas w domu, ale teraz to jest stary, jest top 5-10 drużyn, no stop wyjazdy są, no stop na turnieje, ja widzę po Neopotazie teraz, no oni z turnieju na turniej jeżdżą, bootcamp za bootcampem, no ja ich bardzo szanuję, że to robią, oddają się temu i tak dalej, no ale mówię, to nie jest zupełnie dla mnie. Ja wolę korzystać z życia, bo wiem, że życie przynosi różne scenariusze i wolę skupić się na tej części familijnej i ja swoje, co miałem wygrać, to wygrałem, co przegrałem, to przegrałem. A który z nich twoim zdaniem miał taki największy potencjał na to, żeby być coachem takich topowych teamów? No bo oni trafili faktycznie we trzech do tych teamów z top 10. Wiesz co, z nich wszystkich, zacznę od Neo, z nich wszystkich najlepiej trafił Filip. Filip trafił do bardzo fajnej drużyny, do bardzo takiej jakby można poukładanej, z dobrymi charakterami, spokojnymi, ułożonymi. Goście, co wygrywali nie jeden turniej już, więc wiedzą, z czym to się je. Wygrywanie nie jest im obce, więc to jest bardzo fajnie. Nie ma takiego kogoś, z kim on tam może się kłócić, kto może na niego wjechać, kto może jakby, że Neo czuje taką presję na plecach, wiesz, takie szpileczki wbijane. Tam same fajne charaktery, fajne chłopaki są, tak, ja ich tych ludzi znam. Więc Neo jest w bardzo fajnym miejscu. Jest Tas ma trochę pecha, powiem ci, bo Tas ma w drużynie Niko. A Niko jest znany z tego, że jak mu nie idzie, to potrafi gdzieś tam zwalać winę na innych graczy, denerwować się na trenera, że no jest gwiazda, to jest gwiazda, gwiazdor. A co ma, na kim jak nie na coachu będzie, tak? Wyżywał się na bracie, na Hunterze? No chyba nie, na Monesim, na największym talencie 2003-2004 roku. Praktycznie najlepszym graczu na świecie, na Nexie. No co, no coach zostanie, tak? No i gdzieś tam Tas myślę, że ma trochę, może mieć jakby pecha, że ma taki silny charakter w drużynie. Kuben trochę, on w takim zbieractwie cały czas jest taki, widzisz, ale jak dochodzi do drużyn, coś osiągają. On ma najcięższą rolę. Budowanie drużyny od początku praktycznie. Są tam gracze, co tam byli na Tier 1 turniejach, coś tam wygrywali, tak? Ale on non-stop mierzy się z problemami, non-stop tam musi szukać. Zmiany organizacji są cały czas. No cały czas, kilkanaście razy już było, ale cały czas coś pokazuje, że do przodu idzie i on jednak układa te drużyny. To jest też ma dużo pracy przed nim jest i myślę, że on najwięcej musi wkładać od siebie. Bo on chyba był niedoceniony trochę, jak był waszym trenerem i mam wrażenie, że on zawsze, jak przegrywaliście, to była wina Kubena, jak wygrywaliście, to była wasza zasługa. A on chyba już udowodnił to, że naprawdę jest dobrym trenerem, bo w przypadku Apex doprowadził do tego, że ten zespół naprawdę zagrał super miał okres. Teraz z ENS też mieli fajny początek, więc chyba już można powiedzieć, że to jest pełnoprawny trener i faktycznie bardzo duża jego zasługa w tych wszystkich sukcesach. To nie jest tak, że to jest przypadek. Wiesz co, Kuben bardzo dużo pracy poświęcił na jakby przygotowanie mentalne zawodników, podejścia do zawodników, na rozmowę całą z nimi, jak to wygląda. Mniej się bardziej skupia na stronie jakiejś tam taktycznej, jak to strzela i tak dalej, tylko bardziej na taki team spirit drużynowy, jak drużynę trzymać. Wiadomo, jakieś tam tipy, uwagi, co zrobić, analiza, no to jest gość naprawdę topowy. Z nami miał trochę pecha, no bo jak dochodzisz do drużyny, z którą grałeś i już znamy się, niejedną kłótnię przeżył ze mną, tam z Tazem, z Neo, później z młodymi, no to ciężko to jest, powiem ci, tak naprawdę wejść do drużyny, którą znasz i nieraz się kłóciłeś. Zawodnik, który gdzieś tam został też tam od drużyny oddalony w 1-6. Później w CSGO też z Lordem tam nie poszło i też nie mieliśmy tego koru całego. Gdzieś tam szukaliśmy graczy. No takiemu trenerowi ciężko do drużyny wejść, tak? Bo czasem z tyłu głowy ma jakieś błędy popełni, no to zaraz znowu może zostać jakby tam zmieniony, wyrzucony. Więc on nie mógł jakby rozwinąć swoich skrzydeł do końca. Aczkolwiek myślę, że dla niego to była dobra bardzo szkoła przetrwania, przygotowująca się, żeby iść dalej, pracować z innymi zawodnikami, bo takich, mówię, charakterów jak nasza drużyna to już nigdzie na świecie nie będzie. Jakby właśnie w sumie w tych charakterach bardzo różnych w drużynie wy przetrwaliście? Co tam was tak naprawdę trzymało przez tyle lat? Bo wiadomo, z Białym i Snacksem graliście przez 5 lat razem, ale z Neo i Tazem graliście kilkanaście lat razem, a to nie była łatwa współpraca. Nie, wiesz co, takim jednym, ja bym na dwa aspekty spojrzał.
Przede wszystkim, że nawet jak potrafiliśmy wygrywać, mieliśmy pasmo, fajne miejsce zajmowaliśmy, wygrywaliśmy, to zawsze przychodziło pasmo też tych porażek, ale wiedzieliśmy zawsze, że wróci pasmo zwycięstw, na ścieżkę zwycięstwa wejdziemy prędzej czy później, tak? Wiedzieliśmy, a drugim aspektem jest takim, na przykład ja, TAS, Neo, wiedzieliśmy, że po prostu to jest nasze życie, to jest nic innego w życiu nie robimy, tylko po prostu gramy w grę. Każdy poświęcił all-in na jedną kartę, wszystko na całą szalę przychylił, że tylko jest Counter-Strike gra. Każdy wiedział, ile kto ma w portfelu kasy, kto jest goły i wesoły i nikt nie chciał nikogo jakby na lodzie zostawić, tak? No bo to było tak silne, związani ze sobą byliśmy, no bo my więcej czasu spędzaliśmy z sobą niż z rodziną, tak? Loty, TeamSpeak, non-stop siebie słyszeliśmy, no to do pożygu, non-stop i tak, że przetrwaliśmy tyle lat, no to jest niesamowite i myślę, że to było to właśnie, że nikt nie chciał jednego, drugiego skrzywdzić, no bo wiedział, że będzie ciężko, tak, że każdy, kto poświęcił swoją całe no jakby młodzieńcze lata na grę komputerową, później go wyrzucimy z drużyny, no i on będzie po prostu w rozsypce, no co on zrobi, tak, więc nie chciał chyba nikogoś też skrzywdzić, bo byliśmy tak związani ze sobą blisko. Mhm. Teraz macie jakiś kontakt? Bo wiem, że po rozstaniu z Virtus Pro ciężko było z kontaktem między wami, ale później gdzieś tam niektóre te, w cudzysłowie mówiąc, konflikty były zażegnywane i teraz możesz powiedzieć, że już wyjaśniliście sobie wszystko z wszystkimi z tamtych czasów? Wiesz co? Nie. Jeszcze brakuje mi takiego spotkania, żeby po prostu gdzieś tam się spotkać gdzieś na jakimś turnieju, po prostu wyjść sobie na szamkę, pogadać, napić się piwka, wyjaśnić sobie jakieś tam sprawy. Wiadomo, to już gdzieś tam wszystko jakby zgasiło się, mam nadzieję. Z jednymi jest lepszy kontakt, z drugimi jest gorszy kontakt. Aczkolwiek nie ma czegoś takiego, że ktoś komuś ręki nie poda, tak? Na przykład my nie mieliśmy w drużynie w CSGO jakby konfliktów nie wiadomo jakich, tak? Nie wiadomo. Co to było? Przesyt jakby z sobą? Za dużo czasu spędzaliście ze sobą i po prostu takie kłótnie małe były? Wiesz co, zazwyczaj to było po przegranych meczach, jak przychodziły te pasma jakby tych porażek i nie mogliśmy gdzieś się tam podnieść, no to wiadomo, ktoś jakieś błędy popełnił, ten temu wytknął, no i zaczynała się po prostu szersza dyskusja. No i tyle, to się nie przeradzało się w jakieś, wiesz, nie wiadomo jakie wyzwiska, aczkolwiek tak gdzieś tam mogły paść jakieś słowa. Ja mam ze wszystkimi praktycznie dobry kontakt. Z Tazem za dużo nie rozmawiamy, ale rękę sobie podajemy. Żeby nie było, my nie mieliśmy żadnej takiej awantury, żeby, wiesz, sobie cisnąć, naprawdę. Słyszałem o rękoczynach, słyszałem. Rękoczyny w każdej drużynie gdzieś tam mogą być. Jeden z drugim, trzeci z czwartym i czwarty z piątym. No mówię, naszym błędem było to po prostu w drużynie, że nie wprowadziliśmy do ekipy zewnętrznej, z zewnątrz jakiegoś psychologa, jakiejś mądrzejszej głowy, co by nas poukładała. Bo po paru lat były podejścia takie, tak, żeby popracować trochę. No jeden zawodnik nie chciał, drugi nie chciał, więc nie mogliśmy pracować jakby ekipą, drużyną, tak? No ale jak ktoś na pojedyncze jakieś sesje chciał korzystać, no to śmiało mógł na to iść, tak? Tylko brakowało, żeby nas scalili jeszcze raz, żeby pokazać nam, że mamy ten cel wspólny, żebyśmy nie walczyli ze sobą, tylko byli drużyną jak na początku tych lat głodni sukcesów, tak? Myślę, że moglibyśmy pograć jeszcze 2-3 lata dłużej. Jakby taka osoba z zewnątrz weszła, trochę spojrzenie miała świeższe na nas, jak nas poukładać i szkoda. Ja tego żałuję bardzo, że nie spróbowaliśmy. Tym bardziej, że Kubenowi chyba ciężko było budować taki autorytet swój w zespole, no bo on był waszym byłym kolegą z zespołu i tak jak mówisz, on został usunięty z tego składu i nawet jeśli on o wszystkim zapomniał, no to wciąż pewnie wy jako gracze ciężej podchodziliście do niego w tym sensie, że to był wasz kolega, osiągnął tyle co wy i jakby nie ma takiego autorytetu zbudowanego. Tak, no to był problem. No Kuba nie było tego wtedy, to nie była ta rola, on był od czegoś innego do drużyny przyszedł. Wtedy właśnie brakowało tej osoby z zewnątrz, żebyśmy tam pogadali sobie, ułożyli te sprawy, wyjaśnili sobie. My często siadaliśmy do stołu i sobie, wiesz, szczerze rozmawialiśmy, tak, wyrzucaliśmy sobie jakieś tam rzeczy, kawa na ławę, co komu nie pasuje, ale to nie do końca było to, tak, no bo wyrzuciliśmy sobie te rzeczy, zaraz to wracało, nie potrafiliśmy po prostu zapomnieć i wygrywać. Jak na początku tych karier, mimo że tam gdzieś się kłóciliśmy, to mieliśmy zawsze wspólny cel, mimo co by się nie działo podczas meczu na oficjalnego czy majora na serwerze mogły być kłótnie, no to ten był cel wygrać do samego końca, zagarnąć zielone dolary i wrócić do kraju, tak? No bo to było nasze jedyne źródło utrzymania. Jak te pieniądze was zmieniły? W sensie takim, że był moment, w którym one wam trochę przyćmiły ten cel główny, czyli wygrywanie. Zawsze myśleliście, czy w większości przypadków później myśleliście o tym, że ta wygrana to się równa z tym, że my wygramy tyle i tyle pieniędzy, czy celem nadrzędnym i tak było to, żeby podnieść puchar, a nie podnieść walizkę z pieniędzmi?
Wiesz co, kiedy właśnie mieliśmy takie jakby perypetie z organizacjami, nie było tej stabilności takiej, no to liczyliśmy tylko, żeby jechać i też zarobić tą kasę. No bo nie mieliśmy za co po prostu na turniej jechać, tak? Nie mieliśmy po prostu pieniędzy, żeby po prostu żyć. No to był jakby priorytetem, ale później jak stabilność przyszła z Virtus Pro, no to już inaczej to było po kilkunastu miesiącach. Byliśmy bardzo głodni sukcesu, bo wiedzieliśmy, że mamy tą pozycję stabilną, że nie musimy się przejmować, wiesz, za co na turniej pojechać, czy jedziemy pociągiem do Kijowa 18 godzin, czy samolotem lecimy godzinę 15, tak? Więc mieliśmy tych perypetii bardzo dużo, z noclegami, z żarciem, że potrafiliśmy na przykład tam iść w Norwegii, iść do pizzerii, do Pizzy Hut i akurat trafiliśmy, gdzie all you can eat, tak? Płaciłeś $15-20 i mogłeś jeść ile chcesz i potrafiliśmy tam siedzieć na przykład godzinami i jeść, tak? No bo później nie było tego budżetu na dalsze żywienie, więc różne to było. Raz mieliśmy właśnie takie jakby ścieżkę właśnie grania, osiągania sukcesów, raz potrzebowaliśmy właśnie kasy i to było bardzo dużo motywacją, żeby po prostu wygrać, bo to było jakby przetrwanie. Różne były etapy w naszej drużynie. Różne. Czego żałujesz najbardziej z czasów kariery swojej? Żałuję, że na pewno nie wygraliśmy więcej jakby turniejów. Tego Majora na pewno żałuję, drugiego w Atlancie bardzo mocno, że nie zapisaliśmy się jako drużyna, co wygrała 2 razy. No było też dużo przegranych turniejów, znaczy meczy finałowych, co powinniśmy wygrać. Jeszcze bardziej tam docisnąć przeciwników. Czego jeszcze żałuję? Z perspektywy czasu żałuję, że chyba Taza zmieniliśmy chyba na Micha wtedy, czy na Snaczek. Albo na Micha był pierwszy. Żałuję, bo tak naprawdę nic wtedy jeszcze nie graliśmy, a Taz był taką osobą w drużynie, gdzie potrafił też cisnąć, że gramy do oporu i skupiamy się, jest turniej, trzeba cisnąć. A jak gdzieś tam Taza wymieniliśmy, no to gdzieś to tam się rozmyło i poczuliśmy chyba wakacje. Na początku była motywacja, gramy, ale później luzik, wakacje, atmosfera, nikt nie cisnął, z tyłu głowy, wiesz, po prostu zero jakiejkolwiek presji, więc tego też żałuję, że tak po prostu, może mnie żałował, gdyby po prostu były sukcesy, tak? No, a później zmieniliśmy Wiktora i tak naprawdę, nie wiem, chyba gówno graliśmy. A nie żałujesz trochę, że nie zrobiłeś sobie takiego zakończenia kariery, jak trochę piłkarze sobie robią, że przyjeżdżasz do tego spotka, rozgrywasz ostatni mecz, odkładasz myszkę na bok, wychodzisz, żegnasz się z kibicami? Masz gdzieś to w głowie jeszcze, żeby coś takiego zrobić? Wiesz, to zawsze mi ten moment przychodzi, jak jakiś tam piłkarz właśnie zmienia klub, właśnie kończy karierę, czy u nas w reprezentacji, to właśnie o czym mówisz, że odwieszenie myszki, zagranie tego meczu końcowego, to jest bardzo fajne i myślę, szkoda, że nie przeszedłem przez to, bo bardzo duże emocje towarzyszą mi, kiedy właśnie jakiś puchar właśnie wnoszę do spotka na otwarcie turnieju, czy tam gdzieś się pojawiam na jakimś turnieju, to widzę, że to bardzo kibiców jara i myślę, że mogłaby być to super pamiątka, jakbym taką chwilę miał dla siebie. Myślisz, że jest to jeszcze możliwe, czy już za późno trochę? Nie, no chyba za późno jest, myślę. Wiesz, to już po 6 lat minęło. No 6 lat minęło, to już chyba żebym wrócił do grania półprofesjonalnie i jeszcze raz zakończył karierę, to może coś z tego byłoby, ale nie, no raczej chyba nie chciałbym uczestniczyć jakby w takim już czymś na siłę takie coś. No. Jak zmieniło się to twoje życie właśnie po karierze? Masz więcej czasu faktycznie dla rodziny, bo jak się obserwuje twoje social media, to ty jesteś więcej poza domem niż w domu. Wiesz co? Powiem ci tak, po zakończeniu kariery, kiedy przestałem wyjeżdżać, ja musiałem przyzwyczaić się do życia w rodzinie jeszcze raz. Ja musiałem jeszcze raz przyzwyczaić się. Znaczy Kinga musiała jakby zaakceptować, że ja w tym domu jestem. To było bardzo ciężkie te początki, no bo to dziwnie, bo jesteś cały czas w domu. Mija jeden tydzień, drugi, trzeci miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, a ty jesteś w domu i nigdzie nie wyjechałeś. Więc my naprawdę na początku, zamiast się cieszyć sobą, że ja już nie wyjeżdżam, my mieliśmy spinki. Mieliśmy w domu spinki. Ja byłem tak naprawdę gościem przez te wszystkie lata, no a w końcu zostałem domownikiem, który musi też jakby przyjąć zasady domowników i żyć, wpasować się w ten cały jakby domowy ekosystem. Więc to było bardzo ciężkie, powiem ci. Poznawaliśmy się tak naprawdę na nowo, to wszystko. Więc to była super chwila, kolejne jakieś doświadczenie w naszym życiu. Kinga moja wie, że ja cały czas potrzebuję jakiejś dopaminy, cały czas szukam wrażeń, adrenaliny, więc ona to po części rozumie i akceptuje, no ale nie można naginać za bardzo tych zasad tego wolnego czasu, bo tego wolnego czasu też mamy dużo na swoje jakby zajęcia. Gdzieś tam, co właśnie będąc graczem nie mogłem tego robić i w pewnym momencie tak się zachłysnąłem, że chciałem tak szybko to wszystko jakby napchać się tym sportem, tymi podróżami, no po prostu dosłownie wszystkim, że no też dochodziło do jakichś tam konfliktów w rodzinie, że wiesz, nagle zacząłem
w domu jestem i nagle nie wyjeżdżam na turnieje, tylko wyjeżdżam sobie po prostu robić jakieś tam rzeczy swoje jako indywidualista, tak? I czerpię życie, żeby zamiast się skupić na tej strefie, stronie troszkę familijnej. Jak to przepracowaliście? Bo to na pewno nie jest łatwe. Nie, to nie jest łatwe. To jest, wiesz co, my na tyle, my się bardzo dobrze znamy, tak? No, ona tylko na mnie spojrzy i wie, że co ja czuję, co ja myślę, tak samo w drugą stronę to działa. Po prostu musieliśmy się dotrzeć na nowo i tyle. Jakoś nie przepracowywaliśmy tego, nie chodziliśmy na żadne jakieś sesje terapeutyczne, tylko po prostu doszliśmy do tego sami w pewnym momencie. Ja musiałem też zaakceptować, pogodzić się z tym, że to już miałem swój etap, gdzie nie było mnie w domu, no i teraz muszę szanować właśnie, że mam zgodę w ogóle robienia czegoś, co mi sprawia przyjemność, ale nie można tego nadużywać, tak? No ale niestety tego regulaminu się nie trzymam do końca i nadużywam dalej. Ale Kinga wie bardzo, że jestem szczęśliwy wtedy, tak? Ona też jakby w pewnym stopniu jest nauczona tego życia przez te wszystkie lata, że mnie po prostu w tym domu nie ma. Kinga chyba też jest trochę przeciwieństwem ciebie, bo ona wydaje mi się, że jest bardziej spokojna, więc być może to jest takie uzupełnienie fajne. Bardzo, bardzo, bardzo spokojna. To jest w ogóle jakby, no oaza spokoju może nie jest do końca. Potrafię gdzieś tam ją zapalić w pewnych momentach, jak właśnie przesadzam już z tymi wyjazdami, że nagle często jest takim miesiącem, na przykład maj albo czerwiec, że tam mam ze 3-4 wyjazdy takie w tym miesiącu i mnie faktycznie nie ma, no to widzę, że w domu robi się napięta troszeczkę atmosfera, ale wiem już jak o to zadbać. A ty Kingi słuchałeś w swojej karierze? W sensie to był trochę taki twój doradca, bo ty zawsze powtarzasz, że ja doradców się nie słucham, bo jak się posłuchałem, to nie zadziałało. Szedłem zawsze przeciwko doradcom i mi to działało. A jak było w przypadku właśnie Kingi? Wiesz co, to była jedyna osoba, która nie mówiła mi idź do pracy, weź się za robotę, tyleniu śmierdzący. Ja powtarzałem cały czas, że przyjdzie czas, daj mi czas. No wiadomo, to nie było tydzień, 2, 3, miesiąc, 2, 3 miesiące, tylko no trochę zajęło mi dojście do tego wszystkiego. Przez pierwsze lata mojego grania, kiedy do Warszawy się przeprowadziłem, bo nie wiem, kto będzie oglądał, widzowie, którzy może mnie nie znają, ja po maturze poszedłem na budowę 6 miesięcy pracować, później byłem przez kolejne 4 miesiące elektrykiem, więc musiałem też sobie jakoś tam w życiu też poradzić, tak? Babcia zmarła, mama wyjechała, tata nie mieszkał z nami od 6 roku życia, więc w tym momencie musiałem sobie tam od 18 roku życia już radzić sam, czy nawet 17. No i później Kinga przeprowadziła się do Warszawy, ściągnęła mnie do siebie. Ja już tam poczułem, że jak wtedy Golden Five wziął mnie do drużyny, poleciałem za Taza do Chin i tam się sprawdziłem. Zaproponowali właśnie mi jakby bycie jednym z nich. No i powiedziałem wtedy Kinga, daj mi jeszcze chwilę czasu, z tego coś będzie 100%. Tak? No i wtedy przyłożyłem się niesamowicie, poświęciłem wszystko. Bardzo dużo grałem, siedziałem też nocami, kiedy kończyłem 4-5 rano grać, ona wtedy w kiosku pracowała. To też wyobraźcie sobie, że o godzinie 4, jak już kończyłem zmianę swoją przy komputerze, to potrafiłem z nią jechać do tego kiosku, rozkładać gazety. No i wracałem, później kimałem i znowu trening od 17-18 i tak przez rok też życie moje się toczyło cały czas. Ona mnie utrzymywała przez chyba 2 lata bodajże. Żyliśmy z jednej pensji, mieszkaliśmy w 16-metrowym mieszkaniu w warszawskiej Woli ze szczurami i karaluchami, to jest dobra historia. Szukałem ostatnio takich archiwalnych zdjęć w ogóle, jak wyglądało to mieszkanie. I mam też jak szczura tam łapałem takiego. To niesamowita historia była z tym szczurem i to też zarobaczone w ogóle mieszkanie było, bo to był blok starego typu, gdzie były sypy takie jeszcze, gdzie śmietnik był przyłączony do bloku. I jak z góry, wiesz, te śmieci zostawały w tych wszystkich w tych tunelach, to blok był tak zarobaczony, że wyobraźcie sobie, jak wracaliśmy na przykład z Nasielska do Warszawy po 2 dniach i otwieraliśmy drzwi wejściowe, to robiliśmy tak, przekręcaliśmy kluczyk, otwieraliśmy drzwi i z futryny od razu, taki deszcz był, z góry spadały karaluchy na przykład, tak? Albo przy łóżku spałem, w nocy stawałem do łazienki i miałem przy sobie 2 rajdy zawsze. Jak stawałem do łazienki, no jak to było 16-metrowe mieszkanie, no to było bardzo małe, tak? Jak zapalałem światło w takim przedpokoiku, no to wyobraź sobie taki rój karaluchów zawsze, że z tymi 2 rajdami jak wjeżdżałem, no to siwo spierdzielały wszędzie, polowanie niesamowite, nawet karaluchy mieliśmy, jak mieliśmy mikrofalówkę, no to za tym wyświetlaczem taki zdechły karaluch był, gdzie się godzina wyświetla. On zawsze tam siedział. W tosterach wszędzie po prostu były. Wszędzie po prostu, więc jak mówiłeś... Że trochę się życie zmieniło. Bardzo się zmieniło. Jak mówisz o tym zachłyśnięciu się kasą i tak dalej, no to ja przechodziłem przez każdy etap, tak? Od pensji $50, od 150 zł, później w $50. Przed tym jeszcze właśnie gromadzenie sprzętu, wygrywanie jakichś gadżetów komputerowych, myszka, klawiatura, podkładka i spieniężanie tego później i
działanie przez Allegro, czy tam po prostu umawianie się z kimś i po prostu wymiana. To było źródło utrzymania. No i jak dochodzisz po prostu stopniami do tego, do jakiejś tam pensji, później 700-800 euro ESC, przewijało się, jakiś Universal Sorges jeszcze tam było, więc systematycznie, ale widzę jak ci gracze teraz, jak po turniejach jeżdżę bardzo często i gracze, którzy nic nie osiągają, a zarabiają bardzo dobre pieniądze, to widzę, że oni gdzieś tam odpływają, gdzieś tam nieładnie się zachowują. Trudniej jest na pewno wtedy docenić pieniądze, bo nawet w Polsce mieliśmy kilka sytuacji graczy, którzy w jednej drużynie zaczęli zarabiać, nie wiem, $6,000, zamiast na przykład, nie wiem, $3,000 i oni nagle faktycznie się zachłysnęli i trochę zapomnieli o tym graniu, tylko myśleli o kasie i teraz w większości oni już nie grają, po prostu muszą teraz iść do normalnej pracy. Jest tak, ja mówię, jak jeszcze byłem w 2017 w tym roku, jak widziałem, że tam mijaliśmy się z graczami właśnie, którzy podpisali jakieś nowe kontrakty, młodzi po prostu, no to nie wiem, czy oni się po prostu nas wstydzili jako graczy, no też bardzo nas szanowali, respektowali, tak, ale bardzo często gdzieś tam dało się odczuć, że to jest właśnie I am the star, ja zarabiam bardzo dużo i to ja jestem gwiazdą, tak, może taki etap trzeba przejść i później taki młody gracz zrozumie, że tak się po prostu nie robi, ale też zdaję sobie sprawę, jak jest. No tak. Na pewno to była długa droga. A w tej drodze Kinga, były takie momenty, w których Kinga traciła trochę cierpliwość do tej sytuacji. Chciała to rzucić właśnie w tych początkowych latach? No pewnie, że tak. No mówię, my praktycznie nie wyjeżdżaliśmy na początku nigdzie. My tak naprawdę z życia prywatnego też bardzo mało jakby korzystaliśmy takiego we dwójkę, no bo mówię, cały czas wyjazdy były. No to było takie poświęcenie, że ty nie miałeś na nic czasu. Ja często powtarzam właśnie ten tekst, że grasz cały tydzień, bo my graliśmy schematem od niedzieli do czwartku. Mieliśmy piątek i sobota zawsze wolne. No i w niedzielę zaczynaliśmy trening. Tak, nie, przepraszam, graliśmy od niedzieli do czwartku, tak powiedziałem? Tak. Tak, my zawsze ten schemat graliśmy, no ale w międzyczasie wpadały też kwalifikacje do jakichś turniejów online w piątek i w sobotę, tak? No i to było bardzo częste. Też na początku, kiedy dostawaliśmy też invite'y, też było spoko, tak? No bo nie musiałeś tych kwalifikacji grać. Ale później przychodził właśnie piątek, ja zawsze to powtarzam, i dzwonił telefon, chodź Pasza na imprezę, będzie zajebiście, będzie to, tamto, pobawimy się. Ja mówię, słuchajcie, mam kwalifikacje do ważnego turnieju, nie mogę na tą imprezę iść, tak? No i kolejnego dnia przyszliśmy do następnej fazy, tak? No i gramy dalej. Kolejny piątek, ta sama sytuacja. Telefon dzwoni, Pasza impreza. Następny znowu trzeci piątek miesiąca. Pasza, chodź na imprezę, będzie super. No a przychodzi czwarty, tam piątek, telefon milczy i już do ciebie nikt nie przychodzi, no bo ty nigdzie nie wychodzisz, stary. Zaszyłeś się ty sam z komputerem i to po prostu twoje życie jest. I już tracisz przyjaciół, tracisz kolegów, tracisz też ten czas taki imprezowy, młodzieńczy, no bo po prostu skupujesz się na jednym, tak? To dlaczego koledzy odeszli, a Kinga została? Kinga no po prostu zakochała się chyba we mnie na maksa. Też poczuła, że jestem gdzieś tam dobrym człowiekiem i jakimś tam wsparciem, bo nie tylko, no, jak tu opowiadał, że tylko siedziałem i w ogóle na nią czasu nie miałem. Więc gdzieś tam razem przeżyliśmy wspólne chwile, które nas też połączyły. Doceniła to bardzo też w pewnym momencie, że ja przyjąłem rolę tego mężczyzny, który on po prostu zarabia, utrzymuje całą rodzinę. Bardzo długi przez czas też z tyłu gdzieś tam głowy miałem, że teściu przecież nie akceptował, tak? No jak może grać gościu w grę i rodzinę ma utrzymywać, tak? Na wszelkich jakichś tam imprezach, jak siedzieliśmy, nie wiem, 20-30 osób, tam pytałem się, Kinga, co robisz w życiu, nie? Kinga mówi, no robię to, a twój facet Jarek, co robisz? No a ja wiesz, wtedy nie zarabiałem zawsze pieniędzy, siedziałem w tym swoim kącie, w tym 16-metrowym mieszkaniu i no gram w gry. Jak to grasz w gry? No gram w gry. No zarabiasz? No nie zarabiam. No i no widzisz, tu się, no wiesz, 60-70-letni ludzie, no i patrzą się na ciebie, no i głupio ci po prostu jest, po prostu, no jak masz, i się mierzyłem z tym niesamowicie, zawsze przykro mi było. No a teraz wiesz, no zupełnie karty się odwróciły. Ci ludzie, co powiedzieli, że tym się nie zajmował, tego nie robił, bo z tego nic nie będzie, no to po prostu im teraz jest nadzwyczajnie głupio i gdzieś tam jak przychodzi temat do tych rozmów, no to odwracają oczy i w ogóle zmieniają zaraz temat, no bo wiedzą, że nie chcą do tego wracać. Też mi faktycznie jest przykro i no głupio. A jak teściu teraz właściwie ma stosunek do ciebie po tych latach? Powiem ci tak, no teściu, no jego ojciec na wojnie, tak, on facet też po wojsku, też tam wykształcony, później nie zgadzał się z tym, no stary, no jak sobie wyobrażasz ty, no, że jesteśmy prawilny facet, tak, z krwi i kości. Jego historia rodziny, też jakieś tam korzenie, to właśnie na wojnie byli, a gościu sobie przychodzi i w gry komputerowe gra i z tego nic nie zarabia i nie ma, tak. No, każdy tata, tak samo jak ja w roli ojca chcę, żeby moje dzieci też miały jakieś z tyłu solidne bary gościa, który
może tą rodzinę utrzymać i zapewnić im byt, więc z perspektywy czasu wcale mu się nie dziwię, że tego nie akceptował. A w pewnym momencie, jak to wystrzeliło i zacząłem wyjeżdżać i grać i zarabiać i zabierać tutaj Kingę w jakieś przeróżne miejsca, że zauważyć, że się bardzo kochamy, no to stał się moim największym fanem. Zainstalował sobie Twitcha na telefonie i gdzie nie był, w jakim miejscu, czy to byliśmy na przykład w Chinach, czy w Korei, czy w Azji, czy w Stanach, no to on budził się i oglądał wszystkie mecze, tak? Przed meczem pisał powodzenia, po meczu mogło być lepiej, ale walczyliście, więc on ogarniał tak samo całą stronę taktyczną Counter-Strike'a. Nie tylko, że tam pojawiały się jakieś heady w prawym górnym rogu i ktoś komuś głowę strzelił, tylko on faktycznie już ogarniał grę. Ogarniał grę, wiedział, gdzie popełniliśmy też błędy, więc stał się moim największym fanem i oglądającym i wspierającym. No, fajne to na pewno uczucie, że właśnie z osoby, która gdzieś tam nie do końca wierzy w te twoje wymówki, że ja gram i pewnie kiedyś będzie dobrze. Tym bardziej, że pewnie ty sam nawet nie do końca byłeś pewny, że faktycznie będzie lepiej. Nie, jak mnie ktoś tam pyta, czy jak mocno pracowałem na sukces, pracowałem mocno sukces, ale mogę tutaj śmiało stwierdzić, że było dużo lepszych graczy ode mnie, którym kariera gdzieś się tam nie potoczyła. Ja mówię, zawsze trzeba mieć tego farta, szczęścia w życiu. Ja też szczęście miałem, że po prostu gracz, który nie mógł jechać na turniej, ja za niego wskoczyłem, z dobrej strony się pokazałem i się potoczyło. Tak? Oni mogli wziąć na moje miejsce każdego gracza. W Polsce byli bardzo dobrzy gracze, no i mówię, trzeba mieć farta, trochę szczęścia, trochę włożyć, nie trochę, dużo swojej pracy od siebie, no i gdzieś tam szukać tego wszystkiego, aczkolwiek jak masz 16-15 lat, chcesz być graczem komputerowym, spoko, masz 18 lat, dalej tym graczem będę. I wpadasz w taką coraz bardziej taką głębię, taką przestrzeń, zamykasz się, tracisz jakby dużo czasu, masz 20 lat, tu już zaczynałeś pełnoletność osiągasz, w którą stronę tu iść. Dobra, dam sobie szansę, dalej będę tym graczem, spróbuję jeszcze raz. 23-24 lata, nie idzie. Ostatni gwizdek, będę tym graczem, muszę spróbować, dajcie mi jeszcze szansę, tak? No nagle wiesz, 27 lat, 28, ani wykształcenia, ani żadnego doświadczenia w robocie, dalej mieszkasz cały czas z rodzicami, cały czas postawiłeś wszystko na jedną kartę, no i w wieku 30 lat budzisz się, gdzie ja jestem, ja chciałem być graczem, tak? No i już tym graczem nie będziesz po prostu, więc bardzo, bardzo fajnie, jak ktoś się obudzi w miarę wcześniej i sobie zda z tego sprawę, albo ktoś go z boku oceni, że stary, ty nie nadajesz się do tej gry, jest po prostu słaby jesteś, tak? Myślę, że musi jakby powstać w Polsce chyba taki wydział i komisja taka, że rodzice, partnerki będą wysyłać swoje jakby drugie połówki albo z rodziny i my siedzimy i mówimy, czy ten gracz się nadaje, żeby być profesjonalnym graczem, tak? Że po prostu ucinamy to, grać sobie hobbystycznie godzinę, 2 godziny dziennie, a resztę zajmie się czym innym, bo tym graczem nie będziesz. Trzeba po prostu powiedzieć ludziom szczerze w oczy, tak? Bo bardzo dużo mnóstwo ludzi chce być graczami, ale niestety my tylko gracze, którzy gramy, wejdziemy na TeamSpeak, posłuchamy mniej więcej komunikacji, jak to strzela, jak to się porusza i od razu jesteśmy w stanie określić, czy ten gracz faktycznie warto w tą stronę iść, wytracać ten czas, czy nie. To jest bardzo ważny, powiem ci, aspekt. Bardzo ważny punkt. Gdyby nie to szczęście i ta cierpliwość Kingi, to zastanawiałeś się, gdzie byś ty dzisiaj był i czym byś się ty w życiu zajmował? Wiesz co, to była bardzo duża obawa mojego taty, bo moi rodzice nie żyli ze sobą, jak miałem 5 lat, to bodajże był rozwód i mój tata wyjechał do Stanów. I jego zmartwieniem było tak, że ja bym w tym Nasielsku nie został, bo on w tym Nasielsku też mieszkał, widział, co to jest za miasto, że jak ktoś nie wyjedzie, no to po prostu już będzie bardzo ciężko się odbić. No i jak do Warszawy się przeprowadziłem, bardzo jeszcze na WF w ogóle zdawałem na uczelnię, żeby tam studiować, bo mój tata jest fizjoterapeutą w Stanach i oczywiście chciał, żebym powielił jakby ścieżkę kariery. W pewnym momencie zrozumiał, że po prostu tak nie jest. Ja po prostu tego nie chcę robić, ale poszedłem na WF, zdałem testy sprawnościowe, byłem w trójce nawet tam na 200-300 osób, ale miałem maturę za słabą, więc odrzucili mnie. Poszedłem do Warszawy na dzienne studia do szkoły prywatnej. On na te studia pieniążki mi przysyłał. No i to nie były tanie w ogóle studia, bo to wtedy było chyba 1000 zł miesięcznie w ogóle płaciłeś za te studia. Ja myślałem, że jak będę 1000 zł miesięcznie płacił, no to będę sobie przechodził z miesiąca na miesiąc elegancko, a to okazało się, że ja wszystko musiałem uciąć sobie z całego dnia mojego, jak byłem bardzo aktywnym człowiekiem, kochałem grać w piłkę, to zapisałem się na dzienne studia i z Nasielska dojeżdżałem do Warszawy i to dojeżdżałem 110 km dziennie. Jedną stronę 55 km, drugą stronę 55 km pociągiem, no i w komunikacjach miejskich spędzałem po 4-5 godzin. Więc w domu, jak wyjeżdżałem o 5:40, miałem autobus,
Tak jak wracałem około godziny 19-20 do domu, to po prostu nie chciało mi się żyć, więc dotrwałem do pierwszej sesji i powiedziałem, że już nie będę studiował, bo to nie jest dla mnie. Wiadomo, gdzieś tam tata miał z tyłu głowy smutek, bo chciał mnie tam do tych Stanów jakby sprowadzić, jak tą szkołę skończę tutaj, bo studiowałem też po polsku, po angielsku, jeszcze w łacinie, to było w 3 językach. Więc do pierwszej sesji dotrwałem i powiedziałem, że no, nie daję rady, uciekam. Tak, wróciłem do Nasielska, poszedłem do pracy, później do Kingi przeprowadziłem się do Warszawy, no i to była taka ulga właśnie dla moich rodziców, że ja z tego Nasielska uciekłem i zaczynam życie budować właśnie w stolicy. Że w Warszawie sobie poradzi, że to więcej możliwości. Tak. Ale miałeś takie perspektywy, że co, jeśli właśnie nie ten kierunek sportowy, fizjoterapii, czy to właśnie będzie kierunek trochę takiej pracy fizycznej, na przykład z tą budowlanką, czy z elektryką? Ja po prostu nie miałem. Ja po prostu na budowę poszedłem, bo nie miałem innego wyboru. Nie miałem innego wyboru, żeby coś tam kłaść kable w galeriach handlowych w Carrefourze. Ja byłem takim gościem, że kable elektrykę kładłem jakby, jak w Carrefourze jesteście i spojrzycie na sufit, tam takie szyny idą. To ty stawiałeś. Ja po tych szynach biegałem po całym sklepie na wysokości i tam układałem kable. Tak? Albo wierciłem jakieś tam dziury w suficie. Nie miałem perspektyw żadnych perspektyw nie miałem. Wiedziałem z tyłu głowy, że zawsze mogę wyjechać do Stanów i iść do roboty. To była opcja. Mogłem jeszcze jechać do Niemiec do roboty, bo też tam miałem rodzinę, ale w Polsce zupełnie nic nie miałem. Żadnych perspektyw, co mogę robić, więc... Na pewno byś sobie poradził, jeśli miałeś już jakiś fach w ręku, bo nie wszyscy gracze o tym myślą i nie wszyscy mają ten fach. Tak, na pewno bym sobie poradził, wiem co to jest pracować ciężko, dało mi bardzo dużo, pójście na budowę, szczególnie 15 czy tam 20 lat, nie 15 lat temu, 16, 17 lat temu. Bardzo mi to dużo dało, nie chciałbym w to miejsce wrócić na 100%. Pierwszy dzień w pracy, powiem wam historię, przyjechaliśmy z biurka o 5, wyjeżdżamy do pracy, a jeszcze do studiów wrócę, że później jak się przeprowadziłem do Warszawy, to jak dojeżdżałem 110 km w dwie strony, to później mieszkałem 2 km od tej szkoły na studia, ale już nie chciałem wrócić, kontynuować, była taka możliwość, ale powiedziałem, że już nie, to nie jest to, ja mam swoją inną ścieżkę, wtedy się trochę robota była, trochę już wiedziałem, że Counter-Strike idzie w dobrą stronę, więc mówię właśnie Kinte, daj mi szansę, tak? A wracając jeszcze tego pierwszego dnia w pracy na budowę, budowałem w ogóle urząd skarbowy, w którym się teraz rozliczam, do którego muszę często jeździć. To jest dobra historia, ale chyba o tym nie wiedzą, że tam budowałem to. I wyobraźcie sobie, schodzimy na przerwę, tam każdy jakieś kanapki ma, siedzieliśmy w takich jakby kontenerach, każda ekipa miała kontener swój, taki mały, tam siedzieliśmy tak w 10 osób. No i pytam się, panowie, gdzie jest łazienka, nie? No i mówią, no tutaj pójdziesz i jest łazienka. Ja w takich Adidasach wyskoczyłem, bo teraz rzadko były jakby kontrole BHP wtedy. Jak później na inne budowy jeździliśmy, to już musiałem mieć, przyśkę BHP, musiałem kask mieć, buty musiałem mieć, wszystko tak. A tak to nasza ekipa cała praktycznie ona była grająca w piłkę. Kilka starszych osób, no i miałem takie buty Adidasy ze Stanów od taty. No i idę do tej łazienki, wchodzę, otwieram drzwi, a tam jakby rozlane całe szambo, wszystkie gówna po tym, także zelówki topią ci się, jakby wchodzą, do siatki przesiąkają ci buty w ogóle w skarpetkę wchodzą, nie? Ja mówię, gdzie ja kurde jestem? I to mnie tak obudziło, powiem ci. Miałem taką motywację, to ze swoim życiem zrobić, sobie nie wyobrażasz. Jak w tym gównie siedziałem na tym klopie i miałem zanurzone jakby twoje jakby podeszwy, jakby bariera tego szamba, tej główien przekraczała twoją jakby cholewkę od buta i ci się wtapiały w ten, to wtedy doszło do mnie, gdzie ja kurde jestem. Zobaczył mnie kolega, z którym byłem w liceum po 4 miesiącach. I ja taki przekrzywiony chodziłem też, nie? Trochę mówię, co ci się stało? Mówię, taki przekrzywiony jestem. A ja miałem zadanie przez pierwsze 4 miesiące, nosiłem płyty gipsowe, tak? Tam na 4., 5. czy tam 6. piętro. To był taki sposób, że tak się nosiło. I mieliśmy rekordy, kto ile tych płyt na raz udźwignie. Miałeś takie, wodoodporne, takie ogniowe. Te ogniowe były chyba najcięższe, to były takie różowe, delikatnie. No i tam były później chyba 5 czy 6 tam sztuk na raz się brało. Każda chyba ważyła 25 kilo. No to powiem ci, jak mnie spotkali później, mówię, koledzy, z którymi się uczyłem, no coś się stało, mówię, ty krzywo chodzisz. No i później naprawdę podziwiam ludzi, co całe życie są na tych najcięższych pracach, no bo to różni ludzie są. Fajne też historie, bo dużo to też cię uczy, tak?
dostajesz przykaz od razu na wejściu, pilnuj swoich gratów, jest za to odpowiedzialny, bo na budowach bardzo dużo się kradło, bo to różni ludzie z różnych zakątków Polski przyjeżdżało. Więc też tam czasem zostałem obciążony, bo coś zostawiłem i też tam coś ukradli, no ale mówię, największym takim moim jakby szokiem, takim KO można powiedzieć, to było, że wszedłem do tego kibla, bo tam było z takich kontenerów, takie jakby baraki i tam porozlewane były przysłowiowe gówna i ja tam musiałem usiąść na tym klopie i to dało mi tak do myślenia, że to strzał totalny. Na pewno. Takie metaforyczne, że tak powiem, motywacja do tego, żeby faktycznie wyjść z tego bagna, w którym byłeś. Kończąc ten wątek prywatny, bo tutaj nas czas goni, jak ty na chłodno po tych latach kariery oceniasz to, co zrobiła dla ciebie Kinga? Co ty byś jej po tylu latach powiedział już tak, wiesz, patrząc na to trochę z boku? No słuchaj, no ona wzięła wszystko na swoje bary damskie, wszystko praktycznie od spraw organizacyjnych, którymi powinien się zajmować facet. Urodziła mi dzieci, siedziała z moimi psami. 2 to nie są ratlerki, tylko 2 owczarki niemieckie. Ona non-stop z tym musiała się codziennie mierzyć, musiała wychodzić w ciąży z psami. Z psem, bo wtedy tylko mieliśmy Negewa. On nie był też do końca ułożonym psem Negev, no bo my go przyzwyczailiśmy w ogóle do garaż, otworzenie klapy. Otwierałem klapę w samochodzie, w lesie rób co chcesz, żyć swoim życiem, wilku. No i tak do dzisiaj one są wychowane i czerpią z tego życie. No jak nagle musisz wychodzić jakby na smyczy szybko z psami w ciąży, no to jest w zimę, rano, no to jest udręka. No ja podziwiam, jak ona to mogła wszystko wytrzymać przez te wszystkie lata. Ja bym takiego faceta kopnął w dupę. Nie po to sobie, wiesz, wybierała jakoś partnera i nie wiedziała tak naprawdę, że to w tą stronę pójdzie, że tyle wyjazdów będzie, tak? No ale dzięki temu też mogliśmy spełniać jakieś swoje też marzenia, więc na pewno też jest wdzięczna, no ale mówię, no ja bardzo ją szanuję, że wytrzymała ze mną tyle lat, mimo tych wszystkich podróży, rozłąk z bootcampu na bootcampu. Ja byłem gościem, przypakować walizkę i znowu mówię, jazda, granie. Ale sobie teraz odbijamy to. Nie mógłbym po tylu latach, jak w 2017 roku przysłowiowo tą karierę swoją zakończyłem, nie mógłbym teraz znowu wyjeżdżać, zostać trenerem, graczem i znowu jej to zrobić. To byłoby nie na miejscu znowu zostawiać nas z tymi wszystkimi problemami. Teraz planujesz właśnie trochę się uspokoić i tych aktywności dodatkowych mieć mniej, żeby tego czasu więcej z rodziną spędzać? Wiesz co, to nie do końca tak jest. Myślę, że ja się nie zatrzymam, ja dalej będę to robił. Ja będę dalej to robił. Kingi cierpliwość dalej jest testowana, ile ona może wytrzymać. Ja już na tyle ją znam, że wiem, w którym momencie już trzeba odpuścić, ale po prostu trzeba robić. Ja jestem uzależniony od jakiejś tam właśnie adrenaliny, dopaminy, cały czas robienie czegoś. Jestem też, można powiedzieć, indywidualistą, lubię sam czas ze sobą spędzać. Ona o tym dobrze wie, że ja potrafię wyjść i nagle sobie mogę iść, nie wiem, ja mógł na koniec świata nagle iść z pewnego dnia, wziąć walizkę i po prostu iść przez siebie, tak? Więc to jest jej największy strach, że ja po prostu nagle pewnego dnia stwierdzę, że ja wsiadam na rower i jadę przed siebie, gdzie mnie po prostu życie zaprowadzi, więc... Teraz to rower jest taką aktywnością, która ci najwięcej frajdy sprawia? Rower jest cudowną aktywnością, czy to szosowy, czy to miejski, czy to MTB, czy to gravel, branie udziału w jakichś tam amatorskich zawodach, trekking po górach, po prostu bycie gdzieś tam w lesie z psami. To cały czas gdzieś tam mnie napędza. Teraz kolejny temat sobie wróciłem też po roku czasu, po mojej felernej porażce w MMA. Poszedłem w tamtym tygodniu sobie na pierwszy trening i znowu nabrałem tego głodu, takiego, że nie można chyba tego tak zostawić z taką porażką i sprawiło mi radość ten trening, więc widzisz. Ale poszedłeś, bo jest jakiś konkret, że jakaś walka się zbliża, czy poszedłeś, bo ci tego brakowało? Ja cały czas mam propozycję od federacji po przegranej walce, to już 2 tygodnie po przegranej miałem kolejne oferty. Przynajmniej 2 razy w miesiącu jest telefon. Czy chciałbym się przygotować, czy chciałbym zawodnika tego, więc tego jest pod dostatkiem. Ja teraz powiem, że chcę mieć walkę. Dzwonili do mnie tydzień temu, czy ja chcę w czerwcu bić się w Spodku, tak? No ja mówię, nie trenowałem w ogóle rok, jestem aktywny cały czas fizycznie, jakąś bazę tlenową mam zbudowaną, ale to jest stricte nie to. Ja nie potrafię iść i wziąć pieniądze, się przygotować na 60-70%. Ja po prostu, jak jest walka, ja się przygotuję na 100%. Myślę, że jakby mnie porównali z jakimiś sportowcami, jak oni się przygotowują do walki, ja się przygotowuję do walki, co mam podpięte na ostatni guzik, to myślę, że nie wiem, czy byłbym jeszcze nad kimś wyżej, nad jakimś zawodnikiem profesjonalnym, pod tym kątem, jak się do tego przygotowuję, jak mam wszystko podopinane. Więc powiedziałem, że słuchajcie, mam cały maj zajęty praktycznie, mam 3 wyjazdy.
Czerwiec tu zaraz jest za rogiem. Ja lubię się przygotować i podejść do tego jakby z szacunkiem, z respektem. Płacicie mi za to pieniądze, kibice mnie oglądają i też chcę jakoś się zaprezentować i czuć się pewnie, tak, podczas tego pojedynku walki, a nie po prostu iść, wziąć pieniądze i położyć się i w ogóle, nie wiem, machnąć 3 razy łapami i się zmęczyć. Dla mnie osobistą porażką zawsze powtarzałem podczas przygotowań trenerowi, że ja mogę przegrać. Ja mogę przegrać walkę, ale nie mógłbym sobie nigdy wybaczyć, jakby mi zabrakło kondycji po prostu na walce. Potwierdziłeś im faktycznie swoją gotowość na przykład na kolejne miesiące tego roku? Już chcesz wrócić w tym roku do oktagonu? Nie, ja po prostu powiedziałem, że sobie wracam sobie do trenowania na razie 2 razy w tygodniu. Mam innych rzeczy dookoła, inne sporty, które mnie kręcą, jarają. A jak będę po prostu gotowy, żeby gdzieś tam do jakiejś walki się przygotować, no to śmiało im dam znać. Ty jesteś z osób takich, która ma z tyłu głowy jakichś rywali, z którymi chciałaby się zmierzyć? Nie mam. Nikt się nie pojawił taki, nikt cię nie wkurzył. Wiesz co, chciałem gdzieś może mieć nawet, że ktoś by mnie wkurzył, tak, żeby poczuć tak faktycznie złość do kogoś, ale no nawet nie wiem, za co może mnie wkurzyć. Nie wiem co. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co ktoś by musiał zrobić, żeby mnie zdenerwować, żebym ja był zły po prostu i tak miałem motywację taką do przygotowania się do walki, że mnie to jarało, nakręcało, każdego dnia budził się, myślał o tym rywalu. Nie mam pojęcia. Ale w którą stronę byś chciał iść? Bardziej w właśnie influencerów, bardziej w jakichś sportowców, którzy już mają jakieś doświadczenie konkretnie we freakach? Na pewno nie chciałbym jakiegoś mieć ogórka, który tam, wiesz, miał jedną walkę albo w ogóle walki nie miał na ten moment. Chciałbym gościa, który coś już tam prezentuje, coś już łyknął, jest w miarę sportownie. Wyobrażam sobie do walki wyjść z gościem, który nagle nie miał nic do czynienia nigdy ze sportem, na tak zwane odkucie i potrenował. No nie chciałbym po prostu. Chciałbym mieć gościa zawsze fizycznego, który ze sportem niekoniecznie właśnie ze sztukami walki miał do czynienia, ma coś do powiedzenia, nie tylko nam wyzywa i rzuca na lewo i prawo, tylko żeby fajnie z nim pogadać też, szpilkę jakąś tam wbić. I taki przeciwnik jest najlepszy. Ale potencjalnych jakichś tam rywali w ogóle w głowie nie mam, z kim mógłbym w ogóle tam się zmierzyć, tak? Ty też musisz zakładać to, że w przygotowaniach do walki przeszkodzi ci wyjazd do Szanghaju, bo jak teraz na wszystkie majory w CS-ie jeździsz, no to Szanghaj jest kolejnym majorem i tutaj wiesz, rower już trzeba rozgrzewać, trochę więcej kilometrów. Niektórzy mówią, że już powinienem wyjechać 2 tygodnie temu do tego Szanghaju. Żeby nie było, zagaiłem do Kingi. I kolejnego dnia prawnik zadzwonił. Nie, co ona na to, mówię, do takiego Szanghaju bym śmignął. Tak na mnie spojrzała, w ogóle, czy ty serio mówisz do mnie? Ja mówię, no serio mówię, no i tak obliczaliśmy, żebym około 4 miesięcy jechał, więc to długo by mnie nie było w domu. Teraz też jest niebezpiecznie bardzo, tak? Przez te rejony byłoby trzeba przyjeżdżać, tam jest 13 000 kilometrów, więc myślę, że jakbym robił 150 dziennie, 6 razy w tygodniu, to lepiej by jakoś tam nie było, tak? A planujesz coś innego wokół tego zrobić? No wiadomo, to jest duża odległość, ale być może coś tu w Polsce, bo mam wrażenie, że z tej akcji może być coś większego. Jak widziałeś teraz na tym drugim wyjeździe, no to zaangażowanie społeczności było większe. Ludzie tutaj pod kolumną Zygmunta w Warszawie przyjechali na start, byli szybciej nawet niż ty, bo widziałem, że się spóźniłeś i jakby faktycznie chcą z tobą jechać. I może tu jest potencjał na to, żeby zrobić coś większego, przejechać, wiesz, nie wiem, może 13 000 kilometrów, ale może 1300 tak symbolicznie po Polsce. Wiesz co, to jest fajna bardzo akcja ogólnie. Ja się bardzo cieszę. Pytał mnie znajomy, w jakim czasie ty chcesz pokonać do tej Kopenhagi, jaki wynik i oblicza mi tutaj jakieś, wiesz, ile na godzinę dziennie jedź, pędź. Ja mówię, to zupełnie inny jest rodzaj w ogóle podróży. To jest podróż przez to, że wiesz, ja jadę po bardzo małych miejscowościach czasami. Spotykam ludzi na trasie, kiedy w ogóle nie stać ich, żeby na jakikolwiek na turniej w ogóle pojechać. Stary, ja jadę przez takie wioski czasami, że ludzie wychodzą rodzinami i witają mnie. Ja się czuję jak taka gwiazda rocka, taka gwiazda muzyki z lat, nie wiem, 90. w ogóle, że jadę tym rowerem, wychodzą ludzie na trasie, spotykają mnie. Ja codziennie przez pierwsze 3 dni między 5 a 6 godzin traciłem czas na fotki i na gadki z ludźmi. To nie jest tak, że ktoś mnie spotyka na jakiś tam przez Stargardem w jakiejś tam wiosce, jest fotka, dobra, uciekaj narka. Tak? To jest z każdym 5 minut przynajmniej rozmowy o życiu, o CS-ie, o szansie, wychodzą rodzice, co mają zrobić, ile dziecko ma grać w Counter-Strike'a, w gry jest uzależnione, co z nim zrobić. Młody się patrzy na mamę, wiesz, no ja mówię, nie chcąc krzywdzić ani rodziców, ani młodego, to mówię mniej więcej taką jakby godzinę, co jest u mnie na obozach. Mówię, 3 godziny dziennie wystarczy. Mówię, zawsze nie, 3 godziny jest okej. To i tak jest sporo, tak? 3 godziny grania. Więc to jest fajna bardzo jakby
jakby opcja móc się spotkać z tymi ludźmi, pogadać, aczkolwiek to mnie strasznie wydłuża w czasie ta cała podróż, tak? No bo to jest dzień krótki teraz był, bo to jeszcze zima, 5-6 godzin postojów, rozmowy z ludźmi, stygniesz, tutaj chcesz jechać, tutaj gadki, ktoś się podłącza, czy możemy śmiało, jedźcie ze mną. Więc postanowiłem po pierwszych 3 dniach w ogóle trasy już nie udostępniać, bo bym na Majora po prostu nie dojechał. Po prostu na tego Majora nie dojechał, więc mówię, nie udostępniam. Goście, wyobraź sobie, pierwszego dnia trochę trasę zmieniłem, to goście 120 km samochodem jeździli, mnie szukali. No naprawdę ludzie mieli, chciałbym was osobiście też przeprosić niektórych, bo bardzo dużo ludzi zawiodłem, co po trasie gdzieś tam czekali, ja musiałem inną trasą pojechać, bo miałem odcinek przez las, a deszcz zaczął tak padać, że mi tam miejscowy powiedział, ty lepiej tam nie jedź, bo tam w błotach utniesz, więc zmieniłem trasę na szybko i gdzieś tam się z ludźmi nie dogadałem z mojego błędu. Więc to jak mówisz, to jest bardzo fajna jakby perspektywa, że można to wykorzystać i z tego zrobić coś bardziej jakby większego, wartościowego i gdzieś razem na turniej pojechać. Ja widziałem taką opcję, ta Kolonia jest fajnie kusząca w Niemczech. To jest fajny turniej, jakby legendarny tak naprawdę obok Katowic, jeśli chodzi o Europę. No właśnie, ja chciałem w ogóle, wiesz, tych ludzi wziąć na przykład na rowerach i pojechać załatwić wszystkim bilety i pokazać, jak to wygląda cały backstage takiego turnieju, bo jedno być na trybunach, a z drugiej strony cały backstage zobaczyć, wiesz, tych zawodników gdzieś tam z boku, zobaczyć, jak oni sobie tam radzą, całą, wiesz, całą realizatorkę, że to nie jest tylko, wiesz, turniej, 10 komputerów, już sobie chłopaki grają, tak, no za tym stoi bardzo duży sztab ludzi, który jest odpowiedzialny, żeby ten cały projekt, ten cały turniej poprowadzić. Tego typu aktywności właśnie jak rowery, czy twoje obozy dla dzieciaków trochę ci wypełniają tę lukę po karierze, kiedy właśnie jechałeś na turniej i mogłeś się spotkać z tymi fanami? Czy jak ty do tego podchodzisz? Wiesz co, to jest moja jakby, ja to miałem już w 2014 roku w ogóle już pomysł na te jakby obozy, tylko po prostu na to nie miałem czasu. Później z moim kolegą Tomkiem gdzieś tam podczas rowerów na wyprawy na Mazurach, gdzieś tam powiedzieliśmy, że to już jest czas, żeby to zrobić. No i to był strzał w dziesiątkę. To był strzał w dziesiątkę. Aczkolwiek powiem ci, jak zrobiliśmy jednego roku 3 edycje pod rząd w Tatrach, to w ogóle, wiesz, okazało się, że my w minutę sprzedajemy 110 miejsc. No to mówię, ja ci nie mogę, ja na przykład jak się sprzeda 20, a nagle to będzie sukces. No nagle patrzę, jeździłem na rowerze, na trenażerze i tam patrzyłem, wiesz, jak zapisy lecą, to byłem w szoku, nie mogłem w to uwierzyć po prostu. Więc jak na taki obóz jedziesz na przykład na tygodniowy i jak mieliśmy w pierwszej edycji, mieliśmy hotel tylko dla siebie praktycznie, było 120 naszych jakby uczestników i cały hotel my obiekt zajmowaliśmy, ale jak jedziesz później w wakacje, co hotel ma 400 miejsc i są inne obozy, to nie dość, że masz 110 swoich jakby ludzi, młodzików, to z 200-300 z innych obozów jest, no i wszyscy chcą pograć, wszyscy mnie znają, wszyscy się ślinią na te komputery, jak widzą, jak ta sala jest urządzona, przyrządzona, no bo co wieczorami robić, tak? Chce się pograć, chce się wejść do tej sali, no jak młodzi nasi grali, no to jest coś pięknego, no i jak robisz sobie, wiesz, gadasz ze 110, ja żadnego uczestnika mojego nie olałem, no bo ja z każdym pogadam, z każdym się zaopiekuję, każdy się czuje, wiesz, jak przy ojcu, jak przy papito. No i jak opędzisz tych 110 swoich jakby gości, no to jeszcze kolejnych masz 100. Czy tam 200 z innych obozów, które do ciebie przychodzą i chcą coś od ciebie pogadać i tak dalej. Nie dość, później przyjeżdża kolejna tura 110 i nie dość, że po tym tygodniu wymieniają się nasza tura, to też w hotelu też się tury zmieniają i kolejni przyjeżdżają, kolejny natłok jest. No i wiesz, przyjeżdżają też ludzie spoza hotelu pogadać na gadki, więc po tych 3 tygodniach takiego obozu ja jestem po prostu wycieńczony, jestem po prostu zabrany, nie nadaje się do niczego. Więc były plany, żeby to gdzieś wyskalować na jeszcze więcej obozów w ciągu roku, ale stwierdziłem gdzieś, że to chyba nie jest w moim stylu. Nie potrafiłbym zrobić 15 obozów, jeden jest w górach, jeden w tym czasie jest gdzieś na Helu, jeden na Mazurach i co, ja przyjeżdżam tylko na 1, na 2 dni na rozpoczęcie i na zakończenie podaję rękę i wieszam medale i puchar i sobie jadę, no to ja nie po to te obozy robię, żeby ludzie mogli mnie dotknąć, mogli poczuć, że kim ja jestem, poznać mnie od strony trochę innej niż takiej online'owej. Ja się poświęcam, oni mają mnie cały czas. Nie mógłbym po prostu wziąć kasy i przyjechać na rozpoczęcie i na zakończenie. Dziękuję, byłeś na Pasza Gaming Camp. A czujesz, że te obozy zmieniają życie tych dzieciaków? Że oni faktycznie zaczynają rozumieć, że e-sport to nie tylko siedzenie przed komputerem? Dostajesz sygnał właśnie od rodziców na przykład po obozie? Chłopie, mamy tyle telefonów od rodziców, że z tymi dziećmi się coś stało niesamowitego. Wiesz, co jest fajne, bo to jest... Ja też kiedyś
Jak byłem młody, bałem się zapisać na przykład na jakieś sztuki walki, czy gdzieś wejść do klubu. Myślę, że tam mnie zabiją zaraz. Całe rytuały wiązania rąk, że to chuligani. A później jak mamy sztuki walki na przykład u nas na obozie i ten dzieciak przyjdzie, nauczy się wiązać owiki na ręce, założy te rękawice, ochraniacze, ubierze się w ten cały szpej, wychodzi na jakieś tam techniczki sobie, no to on już mówi, o kurde, ja to mam, no i później dzwoni telefon od rodziców i wyobraź sobie, czy mogę im polecić jakiś klub sztuk walk, tak? No to jest fajne. Ja mówię, że do naszego trenera jednego czy drugiego, że to będzie sukces, jak właśnie po obozie 2, 3 czy tam 5 osób zapisze się właśnie na sztuki walki, tak? No to już będzie ogromny sukces. Dzieciaki kupują rowery sobie, po jednej z naszych jakby konkurencji obozowej jest podjazd pod ścianę Gliczarów, gdzie Tour de Polon leci, tak? Oni się z tym mierzą, później rowery kupują. W tym roku się nie udało i młody mi mówi, ja za rok tu przyjeżdżam i to podjadę. I podjeżdża. Wyobraź sobie, że nawet na obozie go nie było, wysłał mi fotkę, że on jest prywatnie z rodzicami, on to podjeżdża. No to są fajne chwile w ogóle, to są bardzo budujące. Też do mnie na obóz przyjeżdżają młodzi, jak ja mam swoją jakby prelekcję pierwszego dnia, pierwszej godziny obozowej, wchodzę na salę, mam swoją prezentację, z tyłu jest rzutnik, no i tam 120, 110 osób siedzi i mnie słuchają, no to ja od razu też im mówię, tu siedzi was tyle osób, jak zostanie jedna osoba w ogóle graczem komputerowym na profesjonalnym poziomie, jak zostanie mistrzem świata, to będzie dla mnie niesamowite osiągnięcie już, że miałem z taką osobą do czynienia. Ale w sporcie jest też bardzo dużo innych ról, tak? Możesz zostać komentatorem, administratorem, siedzowcem, grafikiem, socjalowcem. Bardzo dużo jest miejsca we sporcie, więc nie każdy to widzi jako gra i mnóstwo jest tego. No, mam tam bardzo dużo głębokich rozmów, bardzo dużo ciężkich przypadków. Też przyjeżdża do nas na obozy z różnych rodzin. Przyjeżdżają też ludzie, którzy muszą po prostu ciułać, jakieś bony wakacyjne brać, żeby uzbierać po prostu na ten obóz. A przyjeżdżają też tacy dzieci, gdzie rodzice robią 4 czy 5 razy przelew za ten sam obóz i nawet, wiesz, mają to w nosie, tak? Fajne jest u nas to, że każdy chodzi w tych samych jakby koszulkach na całym obozie. Nie ma jakiegoś... Kto jest bogatszy, kto jest biedniejszy. Miałem na całym obozie, może miałem ze 3-4 w ogóle interwencje. Jednego gościa musiałem pożegnać do domu. Ale to jest fajne, że mówię, to jest coś więcej niż zwykły obóz. To każdy się czuje tam jakby był w rodzinie. Te relacje się budują, zawężają się jakby znajomości. Widzę teraz, że dużo osób gra ze sobą. Gdzieś tam na wakacje nawet wyjeżdżają razem, spędzają wspólnie czas, więc swoje poznają też swoje, widzisz, przyjaźnie życia. Widać, że jakby te wszystkie dodatkowe inicjatywy dużo frajdy ci sprawiają. Gdzie ty w nich widzisz poprzeczkę swoją, bo ty zawsze tą poprzeczkę stawiałeś sobie wysoko. Mówisz konkretnie o swoich dodatkowych inicjatywach, bo jest ich sporo i czy ty masz jakieś takie długoterminowe cele, że to jest mój cel, to jest moja poprzeczka, chcę do niej dojść? Tak, wiesz, to moim tak by poprzeczką taką, co chciałbym do czego dojść, to mieć właśnie swój obiekt gdzieś położony właśnie gdzieś w górach, bądź morze, Mazury, gdzie mogliby do mnie przyjechać jako do mojej miejscówki. Wszyscy obozowicze stworzyć taką e-sportowo-sportową miejscówkę, też na obozy właśnie gamingowo-sportowe, ale też, żeby mogli przyjeżdżać do mnie na przykład piłkarze na obozy, żeby mieli taką też strefę właśnie taką komputerów, gdzie są cały czas komputery postawione, że podczas wieczornych jakieś tam, wiesz, po całym dniu jakiś fizyczny mogli sobie iść na kompach pograć, no bo teraz praktycznie na całą drużynę wszyscy grają w gry komputerowe. Nie musi być to tylko Counter-Strike, no ale każdy w jakąś grę gra, każdy znajdzie jakąś dla siebie jakąś chwilę przyjemności, więc chciałbym mieć taki swój obiekt po prostu na, nie wiem, 120 osób, że są terminarz, tu przyjeżdża grupa piłkarska, tu przyjeżdża grupa gamingowa, tu przyjeżdżają, nie wiem, po prostu na rowerach pojeździć, żeby mógł ich gościć, żeby mogli jeść pyszne jedzenie, mogli się relaksować i w takie miejsce celuję i chciałbym mieć tam tworzyć jak najwięcej takich właśnie inicjatyw, miejsc dla każdego człowieka. To tego ci życzę, dzięki ci bardzo za tę rozmowę. Dzięki, jak widzisz temat rzeka, e-sport, życie, więc myślę, że to mogliśmy do wieczora siedzieć. Dziękuję jeszcze. Też tak myślę. Wam też dziękuję i zapraszam do śledzenia social mediów BetClicka, bo tam na pewno dużo więcej informacji o paszy znajdziecie, a też do oglądania innych odcinków BetClick Podcast, bo tam tych gości jest więcej. W ostatnich odcinkach chociażby Janusz Walczuk czy Łukasz Surma, a wcześniej gwiazdy Fame MMA. Zapraszam i dziękuję.